Witam, Paweł Gwardys. Tak jak obiecałem w poprzednim filmie, będziemy dzisiaj mówili też o zamgławianiu. Razem ze mną Mirek Maziarka, właściciel firmy AgroSmart Lab. Dzień dobry. Mówiliśmy na poprzednich filmach o tym, co się działo w ciągu sezonu. Teraz powiemy o tym, co zrobić, żeby ograniczyć choroby przechowalnicze w czasie przechowywania. Paweł, ty już czwarty sezon w zasadzie zamgławiałeś. Powiedz, jakie masz wyniki, ile komór w zasadzie zamgławiłeś w ubiegłym sezonie? To tak może króciutko historię powiem. Pierwszy raz 4 lata temu zacząłem zamgławiać u siebie owoce. Wynik był dla mnie rewelacyjny i dlatego postanowiłem tą metodę proponować też innym sadownikom. 2 lata temu było to kilkanaście komór. Opinie były bardzo dobre. Wszyscy sadownicy, którzy zamgławili głównie jabłka, w poprzednim sezonie wrócili i też zamgławiali. A oprócz tego zamgławiłem w sumie około kilkunastu tysięcy ton jabłek. Z tego co wiem, dostaję sygnały od sadowników. Wszyscy są bardzo zadowoleni z tej metody. I ile najdłużej były przechowywane te jabłka po zamgławianiu? Jeśli chodzi o okres przechowywania, to w jednym z poprzednich filmów byliśmy u sadownika, który przechowywał jabłka przez 7 miesięcy. Możemy posłuchać opinii właśnie tego sadownika. I jak Pan ocenia te jabłka po 7 już miesiącach przechowywania? No uważam, że jest bardzo dobrze, że jędrność jest i nie ma, nawet tam, gdzie są uszkodzenia przymrozkowe, bo nie sposób zebrać wszystkich jabłek, żeby były czyściutkie. I to nie ma ani pęknięć, ani zwiędnięć, ani nie widać zgnilizny zresztą. Tu uważam, że to jest, że efekt jest dobry. Proszę mi powiedzieć... Taki jaki oczekiwałem może. Uważam, że to jest opłacalne. Że to jest opłacalne i że można być bardziej spokojny, bo o swoje plony po zastosowaniu tego. To proszę jeszcze powiedzieć, planuje Pan w tym roku? Przyroda pozwoli nam zebrać jabłka, to jak najbardziej. Uważam, że to już będzie taki zabieg standardowy, obowiązkowy. No i niedawno rozmawiałem z sadownikiem, który przechowywał swoje owoce przez 9 miesięcy. Zadzwonił do mnie, mówiąc, że ma dla mnie taką nieprzyjemną informację. Ja trochę się zmartwiłem, ale powiedział, że niestety nie może znaleźć zgniłego jabłka. No to fajne. Także był bardzo zadowolony, wysłał mi dużo zdjęć jabłek, także ten efekt zamgławiania był bardzo dobry. Bo tutaj mówimy cały czas o zamgławianiu, ale to jest substancja, kwas podchlorawy w produkcie Agroeca. I produkt Agroeca jest to środek biobójczy zarejestrowany właśnie do dezynfekcji owoców, warzyw po zbiorze. A kwas podchlorawy jest też również substancją aktywną w Agroecy Protect, którą używamy w sadach. Natomiast to, co Paweł właśnie tak jakby wdrażał zamgławianie, wyniknęło dzięki badaniom laboratoryjnym, które wykonaliśmy w akredytowanym laboratorium. Jest taka norma 17272, dezynfekcja poprzez zamgławianie. Przerobiliśmy ileś różnych rozwiązań, stężenia, gdzie wyszło nam, że możemy całkowicie wyeliminować wszystkie patogeny, które są w pomieszczeniach i dzięki temu zostały zarejestrowane produkty również do dezynfekcji szpitali, szkół oraz, i tutaj dzięki Pawłowi, też przetestowane, już tak jakby wdrożone w
w sadownictwie, bo te badania też były robione w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz w Instytucie Ogrodnictwa, które ewidentnie pokazały, że to jest dobra metoda. Czyli Paweł, powiedz mi, co my dzięki takiemu zamgławianiu w tej chłodni tych jabłek uzyskujemy? W czasie zamgławiania powodujemy dezynfekcję owoców, czyli wszystkie jakieś patogeny, które wnosimy do chłodni na owocu, zostają zlikwidowane. Ale jednocześnie dezynfekujemy opakowanie, czyli skrzynie, na których też może znajdować się bardzo dużo różnych patogenów. Dezynfekujemy również całą instalację chłodniczą. W chłodnicy, tak jak w klimatyzacji, rozwija się bardzo dużo różnych bakterii czy grzybów pleśniowych najczęściej. Ale to, co jest takie też bardzo istotne, to w czasie zamgławiania dezynfekujemy powietrze w komorze. Te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, powodują to, że my po zamgławianiu owoców w komorach likwidujemy źródła infekcji, do których może dojść w czasie przechowywania. I najlepszym przykładem jest to, że nawet gdy mamy uszkodzony owoc, zakuty ogonkiem, czy gdzieś jakieś mikropęknięcia, to te owoce nie gniją dalej, tak jak przy normalnym zamgławianiu, ale to uszkodzenie zasycha i nie powoduje gnicia tego owocu, no a w konsekwencji większej liczby Bo tutaj to, co Paweł powiedział, my możemy mieć choroby, które przywozimy z sadu. Dzięki, powiedzmy, zastosowaniu Agroeca Protek przed zbiorem część tego eliminujemy, ale mamy w chłodni penicylium, szarą pleś. To są kolejne patogeny, które mogą powodować rozwój chorób przechowalniczych podczas przechowywania. Wielu też pyta się Pawła i mnie w AgroSmart Labie, czy można wykorzystywać różne zamgławiacze do tego. I tutaj musimy powiedzieć, że niestety, aby skuteczna dezynfekcja czy zamgławianie agroecą kwasem potlorowym była, muszą być wykorzystywane urządzenia tak zwane ultradźwiękowe lub takie, które wytwarzają mgłę poniżej, krople poniżej 10 mikronów, która zachowuje się wtedy jak gaz, a nie jak ciecz i wtedy wszędzie może dojść do skrzyni. I to na pewno jest ten efekt później widoczny przy otwarciu jabłek w chłodni. Zgadza się? Tak, w czasie tych kilku lat no też dochodziłem do pewnych rozwiązań, takich, które no w tej chwili ostatni sezon pokazał, że już rzeczywiście są bardzo dobrze dopracowane. Ta procedura, mierzenie odpowiedniej biobójczości tego preparatu, którym zamgławiamy, jest przy każdym zamgławianiu sprawdzana, czyli no daje pewność, że ten zabieg no, będzie skuteczny. Także tutaj mamy tak, skuteczność, nie wnosimy kolejnych środków ochrony roślin i my tutaj wspólnie jako AgroSmart Lab i Paweł jako, powiedzmy, osoba, która najwięcej to wdrożyła, oferujemy Państwu bardzo dobre rozwiązania, także tutaj można albo bezpośrednio u Pawła zamawiać, albo podany też numer telefonu do AgroSmart Lab, gdyż koszt takiego zabiegu, Paweł? Koszt takiego zabiegu jest, to potwierdzają sadownicy, niski lub dla niektórych nawet bardzo niski, ponieważ to jest 5 zł za tonę owoców, którą mamy w chłodni. Jeżeli komora nie jest wypełniona w 100%, tylko częściowo, no to wtedy przeliczamy to na metry sześcienne i metr sześcienny to jest koszt 1 złotówka.
Czyli to na 5 zł, metr sześcienny złotówka, tak? Plus jeśli daleko jest jeszcze koszty dochodzą jeżeli dojazd. transportu. Ale zapraszamy, na pewno to jest rozwiązanie, które nie tylko w Polsce jest wdrażane, ale my jako AgroSmart Lab też wdrażamy tą technologię. Czechy, Słowacja, teraz Chile, Hiszpania, Wielka Brytania i kwas podchłorowy wydaje się być dobrym rozwiązaniem do przechowywania owoców. No, przede wszystkim jest to substancja, która nie daje nam dodatkowej pozostałości, jest bezpieczny dla człowieka, no i bardzo skuteczny. Także zapraszamy. Zapraszamy. Dziękujemy. Dziękuję.